Żegnamy się już z Robinsonem, z naszym kempingiem, pierwszym kempingiem w Oradei i lecimy dalej w stronę Timisoary. Tutaj jeszcze Wam nie pokazałem, tu jest taki lokal. To jest takie miejsce, w którym można sobie posiedzieć, prawda? Jesteście gośćmi tego kempingu. Tu w lodówce są różne napoje, jakieś fanty, Coca-Colę, woda. No i z nalewaka też sobie można nalać piwa. Jest nasza wlepka wklejona. No ale ceny tutaj są, jak widzicie, dość wysokie, także nie rekomenduję zakupu tutaj tych napoi w tym miejscu, ponieważ w restauracji w okolicy, w samym centrum miasta, w różnych restauracjach jest taniej niż tu. Dziwna zagrywka tego pana, który to prowadzi, że dla gości ma zdecydowanie wyższe ceny. Przykładowo taka mała butelka, prawda, wody kosztuje 10 lei, czyli około 9 zł. To naprawdę jest dużo. Matko Bosko. W restauracjach można to było dostać za 6, 7, maks chyba 8 lei, z tego co tam kojarzę. Z nalewaka piwo kosztuje 15 lei, 3 euro. To też nie jest tanio. No ale jest taka możliwość, jeżeli ktoś będzie chciał, to może z tej możliwości skorzystać. No to lecimy, auto przygotowane i bujamy się teraz już w stronę Timisoary. Po drodze jeszcze chcemy sobie wejść na taką wieżę widokową. A parking tutaj wygląda tak. I winogrona są różowe, białe i bardzo dobre. W drodze do Timisoary zatrzymaliśmy się na taki fajny punkt widokowy. Tam jest wieża na górze widokowa. Tutaj jest duży parking. Parking jest darmowy, są jakieś kibelki, tam kawałek dalej jest lokal. No i trzeba kawałek podejść. Jest tam jeszcze jakieś miejsce, które jest ogrodzone i ponoć żyje tam kilkanaście gatunków nietoperza. Także zobaczymy sobie to. Na górę prowadzi taka ścieżka kamienista, ale jak widzicie fajnie przygotowana. Są takie drewniane balustrady. Dzisiaj jest bardzo gorąco. No to jedynie się można spocić. Po około 5-7 minutach jesteśmy już przy wieży praktycznie. Jeżeli powoli ktoś pójdzie, no to myślę 10 minut spokojnie. Tu jest cała masa wytycznych i zakazów, które dotyczą właśnie tej wieży Betwia. No wiadomo, w psychotropach po alkoholu nie można wchodzić. Maksymalnie 15 ludzi może być na platformie. No, rowery, psy, koty, no ogólnie zwierząt nie można tam wprowadzać. Z rowerem nie można wchodzić i tak dalej, i tak dalej. Także warto się zapoznać, chociaż jak sądzę, żaden tu tego nie będzie jakby pilnował, nie? Bo kto niby miałby tego pilnować? No ale jakby się coś w razie stało, no to możecie mieć kłopoty. Zaraz Wam powiem, co widać, o ile będę wiedział, co widać. Tu na górze jest taki fragment przeszklony z taką rozbitą szybą. Teraz nie wiem, czy to jest celowo tak zrobione, czy po prostu już to jest rozbite. I od potem chodzę i się nic nie dzieje. To mam nadzieję, że... W tym miejscu akurat najszerszym nie chodź, co? Tu? No ale to powinno być zrobione jakoś, nie? Moim zdaniem. Jeżeli to jest faktycznie niecelowo zrobione. Tam całe miasto Oradea ładnie widać. No myślę takie wrażenie, jakby się bujało tu wszystko. No bujo się, nie, to nie jest wrażenie, ona się bujo. No, faktycznie, ale ona jest na takich, widzisz, prętach, to nawet, o jak ja ruszam ręką, to nawet się to porusza. Ale są tu też kamery, także odnośnie tych zakazów, o których wcześniej żeśmy czytali, no to jeżeli ktoś by coś tu wniósł, czy też robił to, co nie powinien robić, być może by tu przyjechały jakieś służby. Trzeba mimo wszystko w dzisiejszych czasach wszędzie uważać, ponieważ no, monitoring jest na każdym kroku, nawet jak widzicie tu na takim lekkim odludziu, nie? Teraz wracamy troszeczkę inną drogą, bo no gdzieś tu jest
grota, jaskinia, można powiedzieć, taki otwór, w którym ponoć jakieś gatunki nietoperza żyją. A może tu Dracula będzie ty? Tu jest właśnie to miejsce, w którym śpią nietoperze. Ponoć ich tam jest kilka czy kilkanaście gatunków. Tam też jest jeszcze jedna jakaś taka grota. Idę tam jeszcze zerknąć. No jak widzicie, jest to zabezpieczone, żeby tu nikt nie wchodził. No i tam niewiele widać. Ale słychać je tam. Słychać skrzeczenie takie. Nie wiem, czy to kamerka odda, ale słychać. A tutaj jest napisane na tablicy takiej informacyjnej, że w czasie wojny w 1940 roku Niemcy tu mieli w tych jaskiniach, w tych pieczarach taki depozyt amunicji. Skład amunicji. Skład amunicji. Tak, jeszcze gwoli informacji, na dole macie tam taki kierunkowskaz, w lewo idzie się do tych jaskiń, w prawo idzie się do góry na wieżę widokową. Szybki przystanek na biwak, rozpaliliśmy sobie grilla, na tego grilla za chwilę wleci karczek, tylko musi się wypolić to ta podpałka po prostu, ta rozpałka. To jest jedno z niewielu miejsc, które nie tyle oferuje ławki, ale oferuje ławka z zadaszeniem. Zdarzały się tam wcześniej jeszcze też, ale to były takie bardzo małe place, a ten jest taki dość duży i git, zjemy, posiedemy się, wypijemy kawę, bo jakoś je już tak z lekka brało. Matuwa. Dziś rano pił kawa zbożowo. No tak, jechałby małe dziecko, kawa zbożowo pija rano, bo mu potem herskle koty i tak za często kawy nie pija. A jak pija doma, to często pija bezkofeinowo, bo już jest tak cały czas nabuzowany, jak by jeszcze kawa pił, to ja nie wiem, mnie by wytargało ze szczewików chyba normalnie. A jakby nie piła, to mnie by po prostu wciągło do szczewików. Tak się różnimy w tym aspekcie akurat. W każdym praktycznie, No nie, w każdym nie. ale bardzo wielu. Bardzo wielu się różnimy. Aż dziwo, że my wytrzymali ze sobą te lalo. To jest normalnie ewenement, to jest jakiś cud, to by trzeba było nam szodać albo co. Żeby ja ciebie w niedzielę na wsi widział. No. Kawka w naszych oczywiście wandrusowych kubeczkach. Karczek już wleciał, jak widzicie. I tu jest taki przenośny grillek. No zobaczymy, jak to się sprawdzi po prostu. Bodies on time, bodies on time, made it. Pretty pictures from the upward bound. When the thunder hits, it doesn't make a sound. World's in a hurry just to be let down. Wearing over it like a wedding gown. Your body's on time, body's on time, made it, made it. Przyjechaliśmy do Timisoary, cali i zdrowi, całe szczęście nic po drodze nas nie zjadło, a teraz wam pokażemy nasz pokój. Czy ja wam pokażę teraz? Tylko czy mnie wpuszczą to? No chodź. Och, przepraszam, taka jestem. Zapraszam. O, ktoś tu już jest. A nasz pokój wygląda właśnie tak. Skromny, bo skromny, ale jest wszystko to, co potrzeba. Czyli jest duże łóżko, są dwie szafki, jest biureczko, to też fajnie. Jest dość dużo gniazdek. Telewizor, szafa, co ważne przy dłuższym pobycie, to zawsze szafa się przydaje. No i kibelek. Kibelek z dużą wanną. No i prysznic. Deszczownica jest. No fajnie, fajnie. Kibelek wiadomo, umywalka, lustro. Wszystko co trzeba. Jest klima tutaj, wieszaczki. No jedyny minus, że nie ma tutaj jakiegoś aneksu kuchennego, ale jest lodówka. No po tym co mieliśmy w Oradei, to jesteśmy mega zadowoleni, bo tam naprawdę się nie szło obrócić nawet, nie? W zestawie też dostajemy po 2 ręczniki, to też fajne, tam mieliśmy jeden. Czyli jeden do taki kąpielowy, drugi do twarzy, prawda? Jest klatka schodowa. No jest to fajnie zrobione wszystko, jest winda, jak widzicie. Co jeszcze jest fajne, że jest brama i garaż wewnętrzny, czyli wjeżdża się tutaj na teren takiego placu, tu jest taki duży plac i można samochód zostawić, co też jest fajne, nie trzeba parkować przy ulicy. Przy ulicy, no. No i wyszliśmy z naszej miejscówki, żeby dostać się do centrum. Pan powiedział, że za 2 minuty podjedzie tutaj na przystanek. Z tego co się zorientowaliśmy, bilet kosztuje 5 lir. nie lir, lejów. Leje. Lejów rumuńskich. Pojedziemy, żeby zobaczyć tam co i jak, żeby już jutro jakby nie martwić się tym, gdzie mamy uderzać, ponieważ miasto Timisoara jest dość duże i
no trzeba dobrze się zorganizować właśnie, żeby zwiedzić je bardzo szybko w jeden dzień, bo my jesteśmy tu jeden pełny dzień. No lecimy już właśnie autobusem linii, trolejbusem, dokładnie linii 11, tak? Chcieliśmy zapłacić za bilet, ale no, na razie nie możemy tego biletu kupić, bo pan sobie tam rozmawia i machnął ręką, jak Beata powiedziała, że chce kupić biletu. Jak na razie to jedziemy za darmo. Najwyżej jakiś kanar przyjdzie i nas zweryfikuje to bardzo szybko. Bileciki do kontroli, proszę. Nie mam. A, to będzie mandat. W sumie nie wiem, co się tu od Janie Pawliło, ale przyjechaliśmy bez biletu. W sumie, no. Pan machnął ręką i nie chciał pieniędzy, nie wiem o co chodzi. Zobaczymy, jak pojedziemy z powrotem, jak to wygląda. Czy będzie tak samo, czy jednak nas tam już skasuje. Chyba, że nie ma opcji zakupu biletu u kierowcy. Nie wiem, poprzez aplikację, bądź też jakieś karty miejskie, autobusowe można opłacić przejazd. Podejrzewam, że tak to się odbywa. Być może można kartą tam nawet zapłacić, ale nasza niewiedza akurat w tym wypadku była korzystna dla nas. Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy w centrum. Pierwszym miejscem, na który trafiliśmy w Timisoarze, jest Plac Unii. Budynki wokół tego placu są głównie sakralne. Na środku stoi taka wotywna figura z 1740 roku wybudowana, postawiona w podzięce za zakończenie epidemii dżumy. Za mną jest katolicki kościół świętego Jerzego, a z drugiej strony za Radkiem jest serbski kościół. Przepraszam, za operatorem, reżyserem. Za operatorem reżyserem Radkiem jest serbski kościół prawosławny i do niego przylega też taki budynek, który mieścił władzę właśnie tego serbskiego kościoła tutaj w Timisoarze. Trzeba przyznać, że klimacik tutaj na tym placu jest, w Timisoarze. Myślę, że jutro wejdziemy tam do tych kościołów, mimo że jest poniedziałek. Myślę, że coś zwiedzimy. No właśnie, to jest ciężki temat z poniedziałkami, bo część takich atrakcji, muzeów jest po prostu zamkniętych, nie w poniedziałki. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno wszystko postaramy się zobaczyć z zewnątrz, a jeżeli uda się gdzieś wejść do wewnątrz, no to już będzie super, prawda? Czekamy teraz na autobus bądź też trolejbus. Coś tam Beata wyczytała, że chyba się nie da u kierowcy kupić biletu. Także zobaczymy, no. Pokażemy wam, jak zapłacić tutaj za komunikację miejską w Rumunii, czyli w Timisoarze. Pewnie tak w każdym mieście jest. Zbliżeniowo. Czyli przykładamy do tego automatu sobie kartę i czekamy. O, i wychodzi bilecik. I on upoważnia 60 minut na podróże. Przez 60 minut, prawda? Czyli za 5 lei możecie podróżować przez 60 minut, czyli przez pełną godzinę po Timisoarze. No jak widzieliście, można płacić kartą. My wcześniej nie wiedzieliśmy, znaczy się wiedzieliśmy, to jedno ustrojstwo, które jest do tych aplikacji tutaj. Jeden jest żółty, drugi jest czytnik niebieski i w tym niebieskim, przy tym niebieskim można płacić kartą zwyczajnie. Można wykupić sobie bilety jednodniowe, które kosztują 18 lei. No ale nam się to nie opłaca, ponieważ my pojedziemy jutro za 5 lei w jedną stronę i za 5 lei w drugą, czyli wydamy 10 lei. Nie potrzeba nam wydawać 18 lei, bo raczej w jakieś inne miejsca się nie będziemy przemieszczać, ponieważ no, w obrębie spaceru będzie to wszystko, co chcemy zobaczyć, prawda? Teraz się możemy dostać do naszego budynku. Pamiętasz ten kod? Ja pamiętam. 79877. Zamknij mordę. Ja tego nie mogę wąkonać. Jezus Maria, jak wy tu przyjedziecie i tu wyleziecie teraz. A oni to zmieniają pewnie co No chwilę. podejrzewam. Bună ziua, czyli dzień dobry z Timisoary, która jest trzecim co do wielkości miastem w Rumunii. Jako, że jest miastem granicznym przy granicy z Węgrami, często przychodziła z rąk do rąk. Była pod panowaniem tureckim, austriackim, austro-węgierskim. Stąd też nazywana jest często Małym Wiedniem ze względu na swoją architekturę barokową i secesyjną, która przypomina troszeczkę Wiedeń. Jest też nazywana miastem parków, miastem kwiatów, dlatego że znajduje się tu bardzo wiele parków, znajduje się tu słynne Rosarium. I w 2023 roku była też stolicą kulturalną Europy. W 1884 roku ulice Timisoary zostały oświetlone elektrycznymi lampami. Tym samym Timisoara stała się drugim na świecie, a pierwszym w Europie miastem, które
posiadało uliczne, elektryczne oświetlenie. Aktualnie znajdujemy się na najstarszym placu tego miasta, a mianowicie na Placu Wolności, który kiedyś nazywał się Paradeplac. A to ze względu na to, że odbywały się tu defilady i przysięgi wojskowe. O tych militarnych korzeniach do dziś przypomina nam gmach garnizonu wojskowego, który znajduje się tutaj. Ten plac jest najmniejszym z tych głównych, najważniejszych i wyróżnia się tym, że jest położona na nim taka czerwona kostka brukowa. Na placu znajduje się też kolejna wotywna kolumna przedstawiająca Matkę Boską i świętego Jana Nepomucena, postawiona tutaj z tej okazji, że zakończyła się epidemia dżumy w 1738-39 roku. Stoi też tutaj popiersie pierwszego takiego króla Daków, Decebala, który jest tutaj słynny też w Rumunii. Ratusz postawiono na fundamentach starej łaźni tureckiej. Jest tu jeszcze wiele budynków, które czekają też na renowację, tak jak ten piękny budynek tutaj. W 2014-2015 roku zrewitalizowano cały ten plac, wycięto stare drzewa, no i niestety wybrukowano. Tutaj jest teraz taka patelnia, jakieś rachityczne drzewka rosną naokoło, a mogło być tak pięknie. Jeżeli chodzi o Timisoarę, to jest podobnie jak w Oradei, czyli sporo się tu dzieje. Remontują, cały czas odnawiają coś, cały czas coś z tymi budynkami robią. Jeżeli chodzi o takie informacje praktyczne, tutaj kursują, jak widzicie, tramwaje, także z tego miejsca można się gdzieś dostać w inne miejsca. Kolejną rzeczą jest to, że jest tu sklep, który nazywa się Profigo i jest tu właśnie w tym budynku się mieści, w tym takim charakterystycznym, nieodnowionym akurat. Tam można sobie poczynić jakieś zakupy i takie ceny są jak tutaj na te warunki centrum nawet spoko. I co jest fajne, można tam tanio zjeść, w sensie taką przekąskę bardziej, hamburgery, jakieś hot dogi. Wychodzi na polskie 6, 5 czasem złoty, czasami 7, zależy co kto sobie tam kupić. No ale są dobre ceny, jeżeli ktoś chce na szybko coś zjeść, prawda, jakiegoś hot doga, bądź tosta, jakieś kanapki, no to tam można jak najbardziej. Jeszcze tu jest jeden sklep, właśnie jakiś Central Market, ale Bata tam była i stwierdziła, że tam jest dość drogo, nie? Drożej niż tu. Drożej niż tam. Przed nami to, co jest już bardzo popularne w wielu miejscach, parasolki, które tworzą taki mega kolorowy sufit i dają cień przede wszystkim. No akurat tu to pasuje moim zdaniem. Ale może tu była ta Mary Poppins. Dużo Mary Ale Poppins. Mary Poppins. I zostawiły tu te parasole. Jesteśmy na najbardziej reprezentatywnym i symbolicznym placu w Timisoarze, a mianowicie Placu Zwycięstwa, który jeszcze do 1989 roku nazywany był Placem Opery. Ale właśnie tutaj zaczęła się wielka rewolucja przeciwko reżimowi Ceausescu. I to tu właśnie na tym placu ogłoszono Timisoarę pierwszym wolnym miastem w Rumunii. Rumunia to prawie Romania, czyli kraj zamieszkany przez Rzymian. Z tej okazji podarowano im przez mieszkańców Włoch, Katalonii, taką wilczycę, która karmi Romusa i Remulusa. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind. But your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe. Tell me what it is. 'Cause I'm waiting. Weź gołębia, nie nagrywa. Ale jeszcze nie widział rudego gołębia, Czemu nie? Nie wiem, no nie widział jak te. Proszę cię. Teraz idziemy w kierunku cerkwi prawosławnej pod wezwaniem trzech hierarchów, trzech świętych hierarchów. Zapomniałem, że oni byli święci. Ta cerkiew miała być dzisiaj zamknięta przy poniedziałku, bo jest poniedziałek, ale z tego co widać ludzie wchodzą do środka, no to jest otwarta, także korzystamy z tej okazji, idziemy tam właśnie do tej cerkwi. Tutaj
Kolejny piękny budynek, także naprawdę tych budynków tu jest sporo, a po przeciwnej stronie już nie piękny budynek, bo no blok zwyczajnie. Ale być może kiedyś ktoś uzna, nasi potomkowie uznają, że to jest piękny budynek i będą to chodzić oglądać. Tak, my teraz te budynki oglądamy i się zachwycamy nimi, to oni będą oglądać te budynki i powiedzą, jaki piękny budynek, jako piękna architektura, jaki wspaniały zmysł tych, prawda, budowniczych architektów, no. Tak może być. Znajdujemy się przed kolejnym charakterystycznym budynkiem na Placu Zwycięstwa, który wieńczy ten Plac Zwycięstwa. To jest cerkiew prawosławna pod wezwaniem trzech świętych hierarchów, a ci trzej święci hierarchowie to jest Bazylii, Grzegorz i Jan Chryzostom. Cerkiew, mimo że wygląda na starą, jest zbudowana całkiem niedawno, w 1937-40 roku. Składa się z 11 wież, a najwyższa z tych wież ma 96 metrów. A teraz zapraszamy do środka. Zawsze przy wizycie w prawie że każdej cerkwi imponują właśnie mi te zdobienia, te wykończenia. To już nie chodzi o to złoto, ale no, te detale jak są powykańczane, jak to wszystko jest dbale wykonane. Jest taki przepych, co może się nie podobać na pewno, ale no, jeżeli chodzi o efekt, robi to wrażenie, prawda? A tu prawdopodobnie są relikwie świętego Józefa, to jest jakiś patriarcha, jakiś założyciel kościoła tutaj w Timisoarze. Zajrzymy, może można zajrzeć do środka po prostu. Ludzie otaczają to wielką czcią, widać. Szaty prawdopodobnie. Na przykładzie tego obrazu widzimy właśnie, jak dziwnie malowano kiedyś dzieci. To znaczy proporcja dorosłego człowieka to jest taka, że głowa to jest około 1/7 ciała. No i dzieci mają większą głowę, kiedy się rodzą, po prostu te proporcje są inne, a tutaj na tych obrazach dzieci są malowane tak jak dorośli, w tych samych proporcjach, tylko mniejsi. Tacy mali, dorośli ludzie po prostu. Beata kupiła magnesik tutaj. Ile zapłaciłeś? 5. Czyli około 4,20 na polskie. Przyszedł czas na to, żeby się rozejrzeć za jakimś jedzeniem, także idziemy. Tu jest KFC. Może depniemy najpierw do KFC. Jest taka tradycyjna kuchnia rumuńska z KFC, nie? Taki zestawy, czyli hamburger z podwójnym kotletem zrobił, frytki średnie niby to są i kubeł coli. Dwa takie zestawy, zapłaciliśmy 56. Na tym Placu Zwycięstwa mamy mnóstwo gołębi i te gołębie są bardzo oswojone. One czasami ludziom siadają tutaj na ramieniu i w ogóle się nie boją. Ale mnie się boją, bo jak ja idę ku nim, to uciekają, dziwiajcie się. Ale nie uciekają tak fest. Nie bójcie się, co? Trochę uciekają, ale chyba nie chcą siednąć mi na ramieniu. Ale bardzo oswojone są tutaj gołąbki, jak widzicie. W Krakowie też zresztą. Nie? To tyle ma wspólnego Kraków z Timisoarą. Teraz idziemy na spacer wzdłuż rzeki Bega. Jest tam ponoć fajne miejsce do spacerowania, także w taką piękną pogodę jak najbardziej trzeba korzystać z takich spacerów, a zwłaszcza przy jakichś akwynach wodnych, czy też zbiornikach wodnych, czy też rzekach właśnie. Ja już sobie nakrycie głowy założył, bo mam potem spolono cała ta moja czacha i po tym jak to jest czacha dymi. Był kiedyś taki film, Czacha dymi. Bardzo stary film. No nie bardzo stary, ale stary film. Dotarliśmy na rzekę Lubega. Rzekę Bega oczywiście.
No jest tu taki spacerniak, którym zaraz się przespracujemy. deptak, a nie spacerniak, jest w więzieniu. To jest deptak. A deptak też jest w więzieniu, bo se deptają tam. Spacerniak! Który oddział śmiga? Które cele? Fajno, łódeczka. No i takie atrakcje tu są właśnie. Proszę Państwa. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the Dziwny zwierz. Beata stwierdziła, że to może być modliszka. I tak zastanawiamy się, co ona robi. Ona się modli chyba, ta modliszka, nie? Ale ona się w ogóle nie boi. Ona idzie w stronę obiektywu cały czas. Bo ona ma parci na szkło. Czemu ci chodzi też? Fajny egzemplarz. Ja. No zobaczcie. Ona sobie upodobała nasz aparat, naszego Lumixa. No i se tu chodzi cały czas, nie? Przyszła pani właścicielka tego samochodu i z tego, co udało mi się zrozumieć, to najpierw się zdziwiła, co ja robię i czemu nagrywam jej samochód, a później ujrzała i powiedziała: niesamowity egzemplarz. Dobra, wypuszczymy ją, bo ona jest zagubiona, ale sama szła na aparat. Sama po prostu się pchała na ten aparat. Patrzcie, ona nie chce zejść, w ogóle ją dowu natrowa, ona nie, ona wraca cały czas tu. Teraz nią pójdziesz tak, przez całe miasto. No idź już, dziewczynka. No patrz, no i daj wraca. A skąd wiesz, że to dziewczynka? No tak myślę, no bo na mnie lecą tylko dziewczyny. Może panu zrobić kanapki albo smażyć jajka? 2 hours later. A Patrz, spróbuję na jak drzewo. ci tam coś. Zmienią mi ustawienia jest. O pani, chodź pani, a teraz może na drzewo. Ona to miała takie czarne, wiesz, ona sam myślała, że to kawałek drzewa. O, teraz już tu siedzi. Dobra. Papa, idziemy. Oczywiście w Timisoarze można sobie wypożyczyć rowerek. Działa to za pomocą aplikacji i takiego automatu, który nie do końca wiem jak działał, ale pewnie jakoś działał. A w Timisoarze jest bardzo dużo ścieżek rowerowych. Są ścieżki też właśnie nad samą rzeką Bega i w różnych innych miejscach, także można spokojnie sobie rowerek wypożyczyć i pojeździć tutaj ścieżkami rowerowymi. Tu jest jakiś pomnik Eminescu. To jest dziadek Eminema, nie? Jak to był Michał Eminescu? No, dziadek Eminema. Ale to właśnie nie wiesz. To szok! Ale on dekalog też napisał, widzisz, bo tu jest dekalog. Nie napisał ten katalog gołębi, skatalogował wszystkie pióra gołębi, tu jest nawet jedna Ja? pióro. Richtig. No, mnie robi. A kto to był ten Eminescu? Naprawdę nie wiesz, Ja kto był wiem, Eminescu? ja wiem, kto to był Michał, a ty wiesz, kto to był Eminescu. To ty powiedz, kto to był Eminescu. Zawiodła się na ciebie, Radku. No to godej. Też nie wiem, no. No nic nie wie. Ja przynajmniej wiem. Że nic nie wiem. Skąd już gadać, a później ta kawa, bo mnie już coś w biodrze boli. Tu mi już całą nogę mam sztajfno. Sztajfkę mu noga, o. O, ta. Już mi się nie zginę tak jak powinna. Chciałem wam powiedzieć, że pierwszy raz jest w telewizorze. Ja wam wszystko załatwia. No mnie wybiercie na premiera, wodzireja, prezydenta, na co tam chcecie. Ja wam wszystko załatwia. Prąd będzie za darmo, woda będzie za darmo, gaz będzie za darmo. Rusy nie będą graniczyć z nami, Niemcy z nami nie będą graniczyć, żaden z nami nie będzie graniczył. Będzie jedna Wielkopolska. Głosujcie na mnie, oddajcie na mnie głos, to ja wam to wszystko załatwię. Nasza jest Polska tylko my, Polacy! I to nie są czcze obietnice. Mam już jechać do Rybnika. Panowie już czekają za rogiem. Nie już idę. Ja. 5 minutes later. Wróciliśmy teraz na ten plac, który odwiedziliśmy wczoraj wieczorem. Jak przyjechaliśmy tutaj do Timisoary.
no żeby sobie popatrzeć za dnia na ten plac. I też wygląda pięknie. W sumie tak samo, tylko że za dnia. Planujemy gdzieś tutaj sobie zasiąść w którymś z tych lokali, może jakieś winko wypijemy, może tak, żeby po prostu posiedzieć, odprężyć się i wybierzemy sobie taki lokal, z którego widać najlepiej ten plac. Przynajmniej taki mamy plan. Tu są toalety na tym placu. Jest takie wejście jak do podziemi. Tutaj w dole jest toaleta. I skusiliśmy się na piwko tutaj w jednym z lokali właśnie. Peroni. Nie wiem czemu, ale tu mają lane piwa 400 ml wszystko, nie? Butelkowe mają pół litra, nie? Ale te są 400 i kosztowało to 14 lei. I to jedno z tańszych tu jest, nie? Znaczy się w sensie nie w tym lokalu, ogólnie tu, nie? Zazwyczaj tu są około 16-17, nie? Trzeba tak liczyć. No ale mamy widoczek zacny. Fajnie się tak odprężyć w takich okolicznościach architektury. Jeszcze Nic nie powiem, robi. że Radek ma lepszy widok niż ja, bo jemu widok na niego, a ma widok na mnie. Jesteś ciemna, Bato. Znaczy się w sensie w tym aparacie, że jest ciemno. Muszę cię rozjaśnić. No, rozjaśnij mnie. Co jeszcze właśnie warto powiedzieć na temat tego miasta, że Timisoara od 1920 roku dopiero jest rumuńska, bo wcześniej była miastem węgierskim, prawda? Nie tylko węgierskim, bo też należała do Austrii, do Austro-Węgier, także tu się mieszają różne kultury. Jeżeli chodzi właśnie o kościoły, to też tu są właśnie też różne. Są i prawosławne, i katolickie, i synagogi, także z tym też nie ma problemu. Jest to zróżnicowane, jeżeli chodzi o religię. I czasem sobie tak myślimy, że właśnie kiedyś, bo to zazwyczaj są stare budowle, i ludzie chyba byli pod tym względem bardziej tolerancyjni niż teraz. Tak samo jeżeli chodzi o Azję Środkową, często właśnie są stare kościoły w tamtych miejscach, wiesz, też są synagogi i meczety między tym i jakoś, nie wiem, ja sobie nie wyobrażam teraz, że ktoś na przykład stawi jakiś wielki meczet w centrum Warszawy, no to odbyłoby się to takim echem, że na pewno były jakieś protesty, nie poszłoby to gładko, że tak powiem. No, dlatego, że religia jest bardzo często zmieszana z polityką i doszło Dokładnie. do radykalizmu. Ludzie są tak poddani tej narracji polityków, że to jest naprawdę przykre. Nie skupimy się na żadnej jakiejś jednej opcji politycznej, chodzi o każdą opcję polityczną. Ludzie by mogli sobie tak fajnie żyć między sobą w zgodzie. Na pewno by jakieś konflikty tam były, bo zawsze były, ale polityka zawsze to podsyca te konflikty. Nie łagodzi, tylko podsyca, moim zdaniem. Dlatego, że narodem, który się boi, jest łatwiej rządzić i No, oczywiście. zawsze tak było. Zawsze trzeba znaleźć jakiegoś wroga. Tak. Mi się wydaje, że faktycznie ten jest najważniejszy. Tak samo jeżeli chodzi o te otaczające ten plac budynki i to wszystko, co tutaj jest, te ławki, to tak wszystko jest gustownie, fajnie zrobione. No ale to wcale nie umniejsza urody tym pozostałym placom, chociaż ten plac Wolności jest teraz totalnie w remoncie, jest taki najskromniejszy, to trzeba przyznać. Największe wrażenie moim zdaniem robi ten plac, drugi jest właśnie ten plac Zwycięstwa. Ale ktoś może powiedzieć, że jest na odwrót, oczywiście. To jest kwestia indywidualna, kwestia gustu, kwestia indywidualnej oceny, prawda? Pojęcie piękna jest bardzo względne. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. Faster than you like, it's over and that's the end. It's over and that's the end. Oh, I want to find my way to you. Yeah, baby. Oh, I want to find my way to you. Gotta find my way, baby. Strzelają tutaj pokaz jakichś sztucznych ogni. O, widać znowu. Czyli to jest niedaleko. O, mimo tego, że jest dzisiaj poniedziałek, to kurczę, no życie tutaj tętni jednak.
A zobaczymy, jak to jeszcze wygląda na Placu Zwycięstwa. Ile tych żarówek tu jest. No pięknie, pięknie to wygląda. Jak za dnia teraz idziemy, nie? Ptaki teraz uciekają, bo pokaz tych sztucznych ogni był. Zobaczcie, połacie ptaków. Ja pierniczę, ale widowisko. Ale patrzcie, no skąd się te ptaki tu wzięły, ty? No bo jak zaczęli szczylać, to one uciekły. Teraz wracają tam z powrotem. Ja pierniczę, to się nie kończy, ty. No to jest szok. To jest szok naprawdę. No jesteśmy już na Placu Zwycięstwa po zmroku. Dość fajnie oświetlony, ale co nas zasmuciło, że nie jest ta cerkiew oświetlona za nami jakoś specjalnie. Dzieje się tu jakieś występy artystyczne, tam pan maluje karykatury, jeżeli ktoś chce się namalować, czy chce, żeby pan go namalował w innym świetle, bardziej humorystycznym, karykaturalnym. No to jak najbardziej można, no i takie różne rzeczy, które spotyka się właśnie w centrach, czy też na rynkach takich miast, prawda, większych. Tu jest ten budynek opery fajnie podświetlony, ale to i tak się nie umyło do tego podświetlenia, które było w Uzbekistanie, na Registanie, prawda, w Samarkandzie. To już tam bajka była. Ta gra świateł i te spektakle, prawda, świetne. No to już były takie pokazy. Pokazy, to była bajeczka naprawdę. Nie chodzi o to, że wszędzie musi być tak samo. Jest tu pięknie, jest tu fajnie i na pewno warto przyjechać zarówno za dnia, jak i po zmroku. Wieczorkiem. Powoli będziemy kończyć i się ewakuować w stronę autobusu i naszej miejscówki, ponieważ jutro lecimy na jak się to nazywa? Dunaju. Przełom Dunaju. Na przełom Dunaju. Dumać będziemy nad Dunajem. Na przełom Dunaju lecimy i odnośnie jeszcze Timisoary to możemy powiedzieć, że no, wrażenia bardzo pozytywne. Na pewno warto odwiedzić to miasto. No, trwają prace remontowe, także nie wszystkie budynki fajnie widać, nie wszystko pięknie wygląda, ale będzie wyglądało, także jeżeli wy już przyjedziecie później, to już być może będzie spokojnie. Całe odrestaurowane. Tak, całe odrestaurowane. To są pewne minusy w postaci, że jest drogo po prostu w tych centrach, na tych placach, w tych lokalach jest drogawo. No, nie ma co ukrywać, no, ale to tak zazwyczaj bywa w takich turystycznych miejscach. No i to wszystko z minusów, no. A resztą trzeba się cieszyć. No. Ogólnie miasto bardzo piękne. Piękne, tak. I niedaleko Polski warto przyjechać, warto zobaczyć, jak to wygląda na żywo, bo no to cały czas godą, że to, co zobaczycie na filmach, jest fajne, jest to zachęta pewno, czyli my mamy w zamiarze was, czy widzów naszych, zachęcić do tego, żeby przyjechać w te miejsca, które odwiedzamy, ale to jest takie uzupełnienie, jakby to jest taka promocja tego miejsca, pokazanie, jak to wygląda, ale naprawdę musicie w każde to miejsce przyjechać, żeby się przekonać, jak to jest w rzeczywistości, bo zazwyczaj no, filmy nie oddają tego, co zobaczycie na miejscu i chodzi raczej o pozytywne doświadczenia. Ale czasem są też negatywne. Chcemy tańczyć, ja? Beata chce tańczyć. Tańczymy, bo one fajnie grają. Moglibyśmy tak przetańczyć całą noc, prawda? Ale niestety innym razem. Jeszcze się, może w jakimś innym mieście w Rumunii tutaj, bądź też w Mołdawii, do której jedziemy, będziemy mogli taki wieczór taneczny sobie zrobić. No i jest bezpiecznie tu. No są Romowie, no nie Rumuni, Romowie, którzy czasami ich widać, no, ale nie są zbyt nachalni. Jest bezpiecznie, moim zdaniem. To na razie. Tu kolejny budynek, który nas zaskoczył po drodze. No wspaniały budynek, no kurczę, wygląda imponująco. W sumie nie wiemy, co to za budynek, ale postaramy się dowiedzieć, co to za budynek jest tutaj. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry z Timisoary.
obecnej. Dzień dobry z tymi zoary. Dzień dobry z tymi zoary. Aktualnie. Ja już nie będę więcej razy machać, Dobra. bo już raz 5 Już razy... machnij teraz. Nie, teraz Teraz nie macham, ja bo ostatni się pomylić raz. zaś. Ostatni raz. Dzień dobry z tymi zoary. Kolejny dzień. Nie kolejny. Jest tutaj położona taka Czerwone korale. Została postawiona jako zadośćuczynienie, jako dziękczynienie. Lat pod austro-węgierskim, czy pod austriackim. na placu na tym placu, czyli na placu Zwycięstwa. Dobra. Jak już tu ludzie nie chodzą, powiedz. Na placu Zwycięstwa. Mam go do zwycięzca. Bo ja jestem zwycięzca. Dobra. Baniaty! Czy ja mam baniatą głowa? Okrągłe.